Siema, witam w gameplayu z gry Sparkle 2 na Nintendo Switch OLED. Sparkle 2 jest to gra, którą już kiedyś grałem na PS Vicie i zrobiłem w niej 100%. Dlatego chciałem ją pokazać. Jest to taka gra, w którą można grać albo dotykiem, albo za pomocą lewej gałki i przycisku A wystrzeliwać piłeczki. Oczywiście jak nie trudno zauważyć, łatwiej jest to robić w tym przypadku dotykiem. Jest to gra w stylu tak jak była kiedyś taka gra Zuma się chyba nazywała. Więc tu po prostu zbijamy kuleczki. I w tej oto grze miałem właśnie 100% wbite na Vicie, co uwierzcie mi wcale nie było takim prostą rzeczą, żeby to zrobić, ponieważ ta gra w późniejszych etapach jest koszmarnie trudna po prostu, bo jest bardzo szybko lecą kuleczki, jest więcej kolorów niż tutaj i no generalnie trzeba się nieźle spinać, żeby można było je tutaj już nam kulka się zbliża do tej łzy, jakby wpadła, no to byśmy przegrali oczywiście. Taka muzyka groźna się wtedy robi. No i oczywiście dużo lepiej się w to gra za pomocą dotyku. Grę pokazuję tylko jako ciekawostkę. Kupiłem ją na Switcha, bo po kilku latach bez żadnej promocji w końcu pojawiła się na nią promocja za dosłownie 5 zł. Więc ją sobie kupiłem, bo jest to naprawdę bardzo fajna gra. No i taka do dodatkowego grania to naprawdę bardzo przyjemna, tak jak widać. A spróbuję teraz zagrać gałką, żeby nie zasłaniać paluchami ekranu i zobaczymy, czy będzie lepiej. Zrobienie tej gry na 100% pamiętam, że zajęło mi jakieś horrendalne ilości czasu, dosłownie nie wiem, czy to nie było ze 100 godzin nawet, bo no później to levele trzeba było niekiedy po kilkadziesiąt razy powtarzać jeden level, żeby po prostu, no dobra, muszę chyba przejść na sterowanie dotykowe, bo jak widać nie ma tej precyzji niestety w gałkach, zwłaszcza w gałkach od Switcha. No wiadomo, joycony nie należą do precyzyjnych urządzeń, dlatego lepiej jednak wszystkie czerwone nam skasowało. Jak się zrobi jakiś bonus, na przykład 2 uderzenia z rzędu, znaczy taki kombos, że tu było razy 2, bo mieliśmy razy 3, czyli 3 kombosy pod rząd, ale teraz już przerwaliśmy niestety ten cykl kombosów. Też można gdzieś w przestrzeń wywalić kulki, jak nam kolory nie podchodzą, więc wtedy jest na pewno łatwiej. I tu splash nam zmienił kolor na żółty, tu będzie combo razy 2, razy 3, no razy 4 niestety już nie wyjdzie nam. Ale no trudno. Ale też było takie osiągnięcie właśnie za bardzo długi łańcuszek kombosów. To też pamiętam, że ciężko było wbić. No ale generalnie no taka gierka, tak? Zasłaniam większość ekranu paluchem. Bardzo przyjemna gra, naprawdę godna polecenia. Chyba jest też jakaś Zuma na Switcha, którą nie wiem, czy jest lepsza w sumie. Sparkle znam tak z przypadku, bo akurat ją miałem na PlayStation. Możliwe, że to nawet było z jakiegoś PS Plusa. Dlatego mi się spodobała i ją grałem. Jedynka też jest dostępna na PS Vicie. Niestety na Switcha jej nie ma. Jest bardzo podobna tak naprawdę. I jest jeszcze taka trzecia jakby część, która się nazywa Sparkle Unleashed. I tamta jest już inna, ponieważ w tamtej tu zawsze na dole ekranu nam nie jesteśmy tą kulką na środku, tylko zawsze na dole i ona jeszcze może się wtedy poruszać. Ale tamte sterowanie jest moim zdaniem dużo słabiej rozwiązane w tamtej części, dlatego też wolę po prostu tą albo jedynkę, no ale jedynkę niestety nie mam już Vity, więc nie mam możliwości, żeby w nią zagrać. Teraz nam się włączył cofacz. Można gdzieś dalej, właśnie palcem to się precyzyjnie celuje, z tego względu, że wszędzie tam, gdzie chcemy, tam sobie klikniemy, natomiast jak gramy
Gałką no to nie jest tak dobrze. Na PSC to też można grać tym touchpadem, tak jak dotykiem, ale to też nie jest aż tak wygodne jak po prostu klikanie po ekranie. Więc generalnie Sparkle 2 tak oto ta gra się prezentuje. I też możemy tu później odblokowywać różne dopalacze, takie, które ułatwiają nam grę. No i przechodzimy levele. Ta mapa świata jest, jak widać, dość spora. Tych leveli jest kilkadziesiąt. Więc taka oto gra. Tak się ona prezentuje. Sparkle 2. Polecam. Dzięki za uwagę i cześć.